No dzień dobry. No jesteśmy właśnie przy brzoskwince. No fajne brzoskwinki. Takie koktajlowe, płaskie. No ale co, tutaj też się zrobiło płasko. Pokaż mi, Halina, może. Tak, trochę nie pora. Ale jeżeli to zostawimy do przyszłej wiosny, to może być po wszystkim. Po prostu po drzewku. Tak, a tak jest jeszcze szansa, że odrobinę się zgoi i będzie na przyszły rok owocowało. No zobaczcie, taki jeden kikut. Taki jeden sęczek, który był długi. Ja go tu obciąłem na wiosnę. Tu jeszcze zalewało. Ale niestety choróbsko poszło głębiej. Tu zapadła się kora. I teraz musimy znaleźć to miejsce, w którym jest jeszcze dobre, zdrowe. Zobaczcie. Tu, gdzie próbowało oblać, jest chore. Tu już jest brązowe. Tak? Tak, rana się kończy dopiero tu. Widać? I teraz wycinamy do ostatniej chorej komórki. Tak? O. To wszystko chore, brązowe. Musimy pościągać do gołego drewna. No masa uschniętej materii. Ja najpierw zrobię dookoła. A potem przejedziemy jeszcze raz. Tu widzisz, Michalina, z tej strony. Rana potężna. No przyjechałbym jeszcze raz w przyszłym roku, ale nie byłoby co zbierać. To już jest wszystko. Po czym poznajesz, że nie byłoby co zbierać? Bo dlatego, że puszcza tyle tej galarety? Puszcza galarety dużo i kora już na znacznej objętości, grubości pędu. Już kora jest martwa. Czyli kiedy takie rzeczy najlepiej robić, jeżeli nie ma aż takiej bardzo posuniętej rany? No to najlepiej luty, marzec. Tak? I raz, że mamy czas, a drugi raz, że drzewko jest w stanie spoczynku i można to sobie spokojnie zrobić, ale w takim układzie no po prostu każdy dzień jest ważny. O. Środki żadne nie pomogą. Nie. Tylko operacja. Usunięcie tego, co martwe. Zamalujemy to zwykłą, jeszcze olejową farbą, która też ma takie właściwości odkażające. Tak. O, trzeba całą tą maź tu stąd wydostać. Wszystko to mokre, chore. O. I teraz to z drugiej strony. Pani Michalino, ja się przemieszczę. O. Jedziemy. Czekaj. Już momencik. O. I teraz tutaj to samo. Tak. Jedziemy do zdrowego. Tu już objęło całą gałązkę. Zaraz zobaczymy. O, i tu widać, tak? Jak grubo zasycha, tak? Tu jest od razu, zaczyna się na zielono, tak? A tu jest obwódka taka brązowa. Nie? To jeszcze musimy zebrać.
No i ja podejrzewam, że ta gałązka już jest sucha. Pokaż ją. Tutaj. O, zwiędnięta, tak? Zasychająca. I tak by się działo z każdą kolejną. O, nie ma. Jedziemy jeszcze, trzeba dalej do zdrowego. Ani jednej brązowej plamki tu, gdzie miazga. Tak, tu dalej może coś zostać brązowego, ale na korze musi być wszystko wycięte do zdrowego. I teraz tu najtrudniejsze. Usuwamy to pięknie. Tak, ładnie wyszło. I jeszcze kawałek został. O, i tu idzie. Wyraźnie ta kora się zmienia. O. Tak to wygląda pod spodem. O, pięknie. To wszystko mokre. To brązowe. Musimy wydostać. To już dawno uschło. O, wszystko przez tych. Jeden sęczek i drugi sęczek. Tak, trzeci już się pojawi. Teraz jeszcze tu, bo nie wygląda to dobrze, nie? Pani Michalina. Rana idzie tam po prostu dookoła tego pnia później. Tak. No i zniszczy całą skórę. Tak, korę. I po drzewku. Musimy je hodować od podłogi. Albo jechać po drugie. No, trzeba to zrobić starannie. Mamy drugą niespodziankę, też taki ten. Tu możecie zobaczyć, jak ta galareta wygląda. Na wszystko przez te kikutki. Tam to zrobimy sobie później, nie? Tak. Michalinka. Ale tu to jedno musimy zrobić teraz. Bo by nam widzowie nie wybaczyli, abyśmy tego nie pokazali, aby stracili swoje drzewko, nie? Już jeden filmik jest, nie? Jest już jeden filmik, jak robię to wiosną. Tak, teraz tak. Zostało nam pomalowanie. Tu masz. Tu masz? Tu i pędzel też jest. Tak. No naklęczałem się. Biedny. Piękny. A jaki kolor cudowny.
Niebieski? A może być niebieska? No może być. Byleby olejna, tak? Olejna. Chodzi o to teraz, żeby to wszystko tak mocno zasmarować, żeby tam powietrze nie miało szansy dotrzeć. Każda dziurka musi być oblana. Tak, dodatkowo jest to zwykła farba, a wiecie jakie one są dosyć takie jadowite, szkodliwe i to też będzie chroniło przed rozwojem tego raka bakteryjnego czy grzybowego. I musimy sprawdzać co tydzień, czy ta farba nam gdzieś nie popękała pod wpływem wzrostu drzewa. Tak? I od razu to zakrywamy. I jak długo to musi być zakryte? Musi co najmniej być rok ta rana zakryta. Szczelnie, bez żadnej szczelinki. Tak? O. Pięknie. Jeszcze widzisz gdzieś coś? Jakąś fuchę? To mów. O, wszystko musi być szczelnie zaizolowane. Także sprawdzajcie. Pnie? Wiele było pytań właśnie, czemu moja śliwka robi się jasna, czemu się przebarwia, czemu zrzuca owoce nagle wszystkie. To może być właśnie jedna z przyczyn. Do zobaczenia.